Tato, obiad. Obudź się, nie możesz cały dzień spać przecież, tato. Tato? Kamil! No, co tam? Twój ojciec. Co się stało? Tato? Tato? Jezu, tato! Dzwoń po pogotowie, natychmiast! Tato. Ile mi za to dasz, Adek? Za to? No co ty, przecież to jest kradzione. No jakie kradzione, co ty? Przecież od razu widać, że to nie jest twój sprzęt. Mój. Akurat. Przecież ty gołodupiec jesteś. Komu to podpieprzyłeś? Nikomu nie podwędziłem. Wziąłem pod zastaw. Oddam, jak mi facet zapłaci za robotę. Pewnie przepijesz całą wypłatę i... Nie przepiję. Znamy się nie od wczoraj, co? Jak mnie znasz, to wiesz, solidna firma jest. A kto ci wtedy pomógł z tym obrazem, jak miałeś kłopot? No kto? Pamiętam, pomogłeś, no ale ja teraz ci nie pomogę, no bo nie chcę mieć kłopotów. To pójdę gdzie indziej. Myślałem, że chcesz zarobić. No chcę zarobić, ale nie od 3 miesięcy do 5 lat za paserkę. Sorry. Nie, to nie. Tylko mnie nie podkabluj, dobra? Okej. Poznałem Gienka, jak remontowaliśmy Lombard. W sumie łebski facet, ale miał jedną słabość. Lubił przelewy. Rozumiałem jego sytuację, ale nie mogłem mu pomóc. Od śmierci ojca minęło kilka dni. Kamil był przygnębiony. Nie potrafił sobie poradzić ze stratą i sięgnął po alkohol, czego nie miał w zwyczaju robić. Kamil, przecież ty nie pijesz. Dzisiaj piję. Za ojca. Paulina, co tutaj robisz? Przyszłam do swojego domu. Mieszkanie trzeba wycenić. To jest pan z biura nieruchomości. Zaraz. Nie ma mowy. Niczego pan nie będzie wyceniał. Co ty sobie wyobrażasz? Połowa majątku należy do mnie. Dziewczyno, on jeszcze dobrze nie ostygł w grobie. A ja nie mam czasu. Mieszkanie trzeba wycenić i sprzedać. A jak nie, to musicie mnie spłacić. Wynoś się stąd, ty pazerna żmijo. Wynoś się z naszego domu. I pan też. Ale już! Przepraszam, do widzenia. Napijesz się? My nie powinniśmy tego zgłosić? No ale co, na policję mamy z tym iść? Nie, na policję nie, no ale on chyba powinien oddać to narzędzie. No to przecież powiedział, że odda, jak tylko dostanie wypłatę. Adek, przecież on to opyli gdzieś indziej. Ale to już nie jest nasza sprawa, stary. Cześć przyjacielu, jak tam moje narzędzia się czują u ciebie? A jak moja wypłata? Zabieraj to. Zostaw to, cholera! Zabieraj, Andrzej, zabieraj, to jest nasza własność. A ty kurwa na policję. Spokój, tak? Ukradł mi narzędzia, możecie sobie sprawdzić tutaj, w tej skrzynce. A ty mi zabrałeś wypłatę! Oddaj mi wypłatę! Gówno dostaniesz za to złodziejstwo. I umakuj jeden. Spokój ma być. Jaki spokój, Ja idę na policję i zgłaszam ten To przypadek. my pójdziemy na policję i oskarżymy was o napaść. No my tak samo zrobimy, my was też oskarżymy. O napaść. My bronimy napadniętego, zresztą tu jest monitoring, wszystko widać. Monitoring, dobrze, no to idziemy na policję. Ja idę i zgłaszam ten przypadek i to teraz, natychmiast. Dobra, to zabieram. Pan się rozliczy z pracownikiem, a nam przyniesie faktury do tych narzędzi, wtedy oddamy. Faktury. Do środka. Ja idę zgłosić to na policję. Proszę bardzo, śmiało. I spadać stąd, bo to jest mój teren. Sytuacja była poważna, ale musiałem jakoś pomóc Gienkowi, bo racja chyba była po jego stronie. Facet nie zapłacił mu pieniędzy, no to jakoś musiał dochodzić swego. Aneta, zaniepokojona wizytą swojej szwagierki w dniu pogrzebu, postanowiła zadbać o resztę ruchomego majątku po teściu, znanym fotografie Arkadym Merenhoffie. I co ty chcesz z tym zrobić? Sprzedać, zostawić. Wszystko jedno. To są pamiątki po moim ojcu.
Teraz ci się na sentymenty zebrało, tak? A jak ojciec chorował, to miałeś go gdzieś. Nieprawda. Razem mu pomagaliśmy. Ale to ja go myłam, goliłam, zmieniałam pieluchy. A ja ciężko pracowałem. Dobrze wiesz, chociażby po to, żeby zarobić na lekarstwa dla niego. Uciekałeś w pracę, bo... Gówno wiesz, ciężko harowałem. Ja też. A twoja siostrzyczka dawno umyła ręce. A teraz chce pieniędzy po ojcu, tak? Po moim trupie. Ojciec nie zostawił fortuny. A mieszkanie? Ta hiena chce je nam zabrać. Tym bardziej trzeba wszystko spieniężyć. Co? Te graty? Graty. To już nie pamiątki po tatusiu. Z tego nie będzie dużych pieniędzy. A co taki bogaty jesteś? Lepiej byś mi pomógł. No pomóż mi. No, chyba już ich nie ma. Dobra, Gienek, my nie prowadzimy schroniska, także... Ale dzięki, Adek, za pomoc. Zresztą sam widziałeś, ten facet to jakiś wariat jest. A czego pan się spodziewał? Ukradł pan mu narzędzie. No ale on ma moją wypłatę. Dobra, my musimy się zająć pracą, a jeżeli chodzi o te narzędzia, to przyjdź z właścicielem, to jakoś się dogadamy. Jeszcze nie? raz dzięki, cześć. Cześć. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Mogę tutaj? Oczywiście, proszę. Panowie, ile to jest warte? No, na moje oko to jest sprzęt naprawdę wysokiej klasy. No, tak. Sygnet, zegarek i to weźmiemy na pewno. No ale reszta to takie starocie trochę są. Pan chyba żartuje teraz. Ten jeden aparat jest wart kilka tysięcy. Wie pan, jaki to jest model? Pan ma rację. Ten aparat to jest legenda. Zawsze chciałem taki mieć. Tak, ty. No tak, w liceum robiłem zdjęcia i to sporo. Dobra, to wszystko razem jest warte kilkanaście tysięcy. No myślę, że lekko pan przesadził, ale myślę, że z 10 tysięcy spokojnie. Serio? No dobra. Dam 4000 pod zastaw. 4000? Tak. No dobrze, niech będzie. No to Loluś, przygotuj umowę. Pewnie. A, przepraszam, tutaj jest jeszcze film. A, to jakiś staruś. Tato już od lat nie robił zdjęć. Naprawdę zaintrygował mnie ten film w aparacie. Zawsze interesowałem się fotografią. Jak chwyciłem ten sprzęt do ręki, to od razu wszystko odżyło. No i co mu się tak przyglądasz? No bo jest świetny. Proszę cię, szkoda czasu. Cyfrowym albo normalnym telefonem to robisz i masz, nie trzeba się tyle pieprzyć. No ale to właśnie chodzi o całą zabawę, człowieku. Dobra, szoruj z tym na zaplecze, bardzo cię proszę i zajmij się pracą. Fotograf się znalazł, no. Młody jak zwykle się nakręcił. Dla niego byle szmelc jak stary, to już nie wiadomo ile wart. Historyk. Nie rozumiem tych ludzi. Sprzęt po ojcu, a ich nawet nie interesował film w aparacie. Przecież to mogła być jakaś cenna pamiątka. Ja bym nigdy nie odpuścił. Kotku, nie sprzedaliśmy niczego, tylko zostawiliśmy. A zresztą na co to było trzymać? Nie fotografujesz, spinek do mankietów nie nosisz, zegarek masz nowszy, a ja potrzebuję pieniądze na mój interes. Zresztą w ogóle pieniądze nam się przydadzą. Zarobię i wykupimy, co będziesz chciał. Tak. O sobie myślisz tylko. Wiesz co? Przez cały czas, jak twój ojciec chorował, to ja się nim zajmowałam. Teraz chcę się zająć sobą. Proszę bardzo, oto papierki do tych moich narzędzi. A teraz oddawajcie. No, widzę, że szybko panu poszło. Zrobiłem, co mogłem. No niestety, jeszcze kasa dla Gienka. Jaką znowu kasę? Normalna, oszukałeś go, więc teraz oddaj kasę, albo narzędzi nie zobaczysz. To ja dzwonię na pały w takim razie. Proszę bardzo, a my na inspekcję pracy. Gówno wam do tego.
Słuchaj, może i gówno, ale nie lubimy, jak się oszukuje ludzi, więc albo dajesz kasę, albo dzwonimy. Ja go nie oszukałem. Dobra. Macie te 600, tyle byłem winny temu złodziejowi i nie chcę go widzieć już na oczy. A wy oddawajcie narzędzia. Proszę bardzo. Nie dziękuję. Do widzenia. Do widzenia. Adek zachował się naprawdę w porządku. Pogodził wszystkich. Może i trzeba było wezwać policję, ale wszyscy mielibyśmy kłopoty. A tak sprawa była załatwiona. No, nie do końca, jak się potem okazało. Kamil wrócił do domu i pod nieobecność żony postanowił uporządkować resztę pamiątek po ojcu. Niestety po raz kolejny odwiedziła go siostra Paulina. Co to ma być? Już wchodzisz jak do siebie. Pukałam, nie słyszałeś. Poza tym jestem u siebie. Czego chcesz? Mam wycenę mieszkania. Wedle cen rynkowych. 200 000, podział 50-50. Nic ci się nie należy. A po przerwie Kamil kłóci się z siostrą o spadek po ojcu. No, zdjęcia, listy. Proszę. Nawet te listy od ciebie. Tęsknił za tobą, a ty gdzie byłaś? Lolek udaje się na randkę z Martą. Ale Bajer, skąd to masz? To jest nowy zastaw. Muszę sprawdzić, czy działa. Paulina grozi bratu sprawą w sądzie. Sprzedaliście sprzęt bez porozumienia ze mną. Nie było czasu. Przestań pieprzyć. Albo zrobicie jak mówię, albo idę do sądu. Ziutek ma kolejny pomysł na zdobycie pieniędzy. Staszek, chcę zastawić zegarek. O, proszę. Staszek chce, czy ty chcesz? Przed przerwą ojciec Kamila umiera. Po pogrzebie przychodzi jego młodsza siostra Paulina wraz z rzeczoznawcą. Chcą odzyskać należną jej część spadku. Kamil z żoną zastawiają w lombardzie wysokiej klasy sprzęt fotograficzny po ojcu, by nie wpadł on w ręce zachłannej siostry. Paulina ponownie naciska na brata. Jak ojciec umierał, w ogóle się nim nie interesowałaś. Gdzie wtedy byłaś? Opiekowała się ojcem tylko moja żona. Bo zależy jej tylko na spadku, nie bądź naiwny. Odwal się od niej. Aneta była bliżej naszego ojca niż ty. Nawet bliżej niż ja. Chodzi jej tylko i wyłącznie o pieniądze. Chciwa jest. Ale wierz mi, ja nie dam się oszukać. Pójdę do sądu i wygram. Sprzęt fotograficzny wzbudził duże zainteresowanie Karola. Z braku lepszego modela postanowił poćwiczyć na Adrianie. Pokaż. No pokaż. Łosiu, to jest analog, do tego stary, tutaj nie ma podglądu. A no widzisz, mówiłem ci, że cyfrówka lepsza. Zobacz, nie podoba ci się, to usuwasz, robisz nowy. Chłopie, jak ty po prostu nic nie rozumiesz, no to jest magia, no. Potem jak to zdjęcie się wyłania na papierze w ciemni, to po prostu to jest, wiesz, ben odlot, no. Sorry. Wiesz co, bo wczoraj poznałem na czacie taką niunię. Zobacz, to jest dopiero magia i odlot. Zobacz, jakie zdjęcie i to bez wywoływania. No jaką ty masz pewność, że to jest prawdziwe, co? No wiesz, zobaczymy. Ale takie zdjęcie to jest zaproszenie. No, dlatego ja muszę spadać. Zajmiesz się wszystkim? No, spoko. Dobra, no to na razie cześć, pa. Młody się nakręcił na te stare aparaty. Ja tam liczyłem po prostu, że to się uda dobrze sprzedać, jak nie spłacą pożyczki. Miałem ciekawsze rzeczy do roboty. Byłem bardzo ciekaw, jakie zdjęcia są na tej starej kliszy. Postanowiłem wypstrykać film do końca i go wywołać. Halo? No cześć, Marta. Nie, wszystko spoko, tylko tak się zastanawiałem, czy może jesteś wolna dzisiaj po południu? No, bo ja, wiesz, bo ja właśnie skończyłem pracę i... No to świetnie, to co... Tak, w tym samym miejscu, tak? No dobra, no to fajnie, to trzymaj się. Pa! No i to był właśnie mój pomysł na dokończenie filmu.
postanowiłem, że zrobię parę zdjęć Marcie. Między fotografem a modelką zawsze trochę iskrzy, więc była jakaś szansa. Proszę bardzo. No, Spokój się! masz. Masz. No, zdjęcia, listy. Proszę. Nawet te listy od ciebie. Tęsknił za tobą. A ty gdzie byłaś? Nic ci się nie należy. Studiowałam. Pracowałam. Byłam za granicą. Nie mogłam przyjeżdżać. Nie chciałaś. A gdzie jest cały sprzęt? Gdzie aparaty ojca? W Lombardzie. A zegarek? Szwajcarski i spinki do mankietów? Wszystko. Dostał je ode mnie. Cała ty. Właśnie taka jesteś. Proszę. Masz. Wykup je sobie. No gdzie pieniądze? Nic ci do tego. Jeszcze zobaczymy. Karol przyszedł na spotkanie z Martą z nadzieją na wspólne popołudnie, ale czekało go rozczarowanie. Widzę, że szykuje się impreza. No, skończyliśmy dzisiaj wcześniej, a zazwyczaj w tygodniu nikt nie ma czasu, więc postanowiliśmy gdzieś wyjść. Może się przyłączysz? Spoko. Znam fajną knajpę. Czasami zalegamy tam po zajęciach. Idziesz z nami? Marta nam o tobie opowiadała. Świetna akcja z tym psem, naprawdę szacun. Dzięki, ale Marta też pomogła. To co, idziemy? No, spoko byli ci znajomi Marty, ale nie o to mi chodziło. Bałem się, że opcja na sesję fotograficzną sam na sam właśnie przepadła. Aneta zdążyła wrócić do domu przed wyjściem swojej szwagierki Pauliny. Kobiety nie kryły wzajemnej wrogości. Ty czego tu jeszcze szukasz? Mamy jeszcze parę spraw do wyjaśnienia. Ciekawe, jakich spraw. To na to wydałaś pieniądze z zestawu rzeczy mojego ojca? Właśnie na to. Otwieram swój biznes. Biznes? Nie rozśmieszaj mnie. Fryzury i pazury? Przestańcie się ciągle kłócić. Jakim prawem pozwoliłeś jej wydać nasz majątek? Ano właśnie takim, że przez 5 lat codziennie opiekowałam się nie swoim ojcem. Dbałam o niego lepiej niż rodzone dzieci. Ale to nie upoważnia cię do wydawania nie swoich pieniędzy. No owszem, moich, bo ciężko sobie na to zapracowałam. A teraz chcę się zająć swoimi sprawami. Otwieram biznes i będę robiła to, co umiem robić najlepiej. Też mi bizneswoman. I ty pozwalasz na to? Pozwalasz na to, żeby ona obrażała mnie we własnym domu? Jakim twoim? W 1/4 twoim. W połowie to ten dom jest mój. Ty Przestańcie! Aneta, uspokój się. Ona tylko na to czeka. Jezu, ale fajnie było. Słuchajcie, może w przyszłym tygodniu zrobimy powtórkę? Może. Cholera, jak późno. Sorry, Miśki, ale ja muszę lecieć. Ojciec prosił, żebym mu jeszcze pomógł w warsztacie, więc... Cześć. Pa. A ja mam kolokwium. Dasz mi te pytania do Norwida? Pewnie. To lecę, pa. Miło było poznać. Ciebie też. Też mam jeszcze sprawę na mieście. Na razie. Poczekaj, Natalia. To co? Co robimy z tak miło rozpoczętym wieczorem? A wiesz co? Chyba mam pomysł. Zdjęcia? No, chodź tu. Chodź. Spójrz na mnie. Jak? No właśnie tak. Ale bajer, skąd to masz? To jest nowy zastaw. Muszę sprawdzić, czy działa. Super. Było naprawdę fajnie, ale niestety klisza szybko się skończyła. Chciałem jakoś przedłużyć spotkanie z Martą, więc zaprosiłem ją do Lombardu, żebyśmy razem wywołali film. Po co nam ocet? Jak się za długo trzyma zdjęcie w wywoływaczu, to się zrobi czarny, bo to jest przerywacz. No i najlepszym przerywaczem jest ocet. O, nie wiedziałam, że z ciebie taki znawca.
Mam trochę tajemnic. Odkryje się przede mną? A mogę ci zaufać? Sprawdź mnie. Na początek nie mów ojcu, że urządziłem to sobie ciemnie. Tylko tyle? A co, chcesz więcej? Pewnie. Olek, ja mam chłopaka. No i wszystko diabli wzięli. Poczułem się, jakbym dostał w łeb. To jest chyba najgorsza chwila dla faceta. Niepotrzebnie robiłem sobie nadzieję. No ale przynajmniej spróbowałem. Następnego dnia Adrian przyszedł do pracy jak zwykle kilka minut po czasie, ale zastał lombard zamknięty. Co, ty spałeś tutaj? No tak wyszło. Hej, co ty odpieprzasz? Nic. Ja tu posprzątam zaraz, tylko nic nie mów szefowi, dobra? Ale o co tu chodzi? Naprawdę bałem się, że Adek się wścieknie i wszystko powie panu Kazimierzowi. Nie powinienem ruszać tego sprzętu. Mogła być niezła afera. Ale co ty tutaj odwalasz, stary? No, próbowałem wywołać film z tego aparatu. Co? Używałeś zastawionego sprzętu? Pogięło cię? No, przecież się nie zepsuje, ja się na tym znam. Poza tym sprawdziłem, czy sprzęt działa. Działa. Patrz. Patrz, jakie artystyczne zdjęcia. To jest fotografia pierwszej ligi. To może być bardzo wartościowe. Nie wiem, nie znam się. Tak? Patrz na to. Jaki ładny schabik. No, może być. Nie? Ale posprzątaj ten bajzel, bo zaraz ojciec wraca, okej? Dobra. Aha, i tego masz nie ruszać, to jest moje. I niech cię o to głowa nie boli, co tam jest, okej? Prędzej bym pomyślał, że młody sobie wreszcie przygrucha jakąś panienkę, a nie, że użyje zastawionego sprzętu. Ja tu nie raz brykałem z pannami. Dobry. Halo? Jest tu ktoś? O, cześć. Oj, Gieniu, z kim tak zabalowałeś? Nie mów, kurczę, dopadli mnie skurczybyki. Kto? Ten pracodawca, co biega w kółko jak zmutowany chomik? Ktoś by inny. No sam widziałeś, który kawał wariata z nim psychol jeden. No tak, ale kaskę dla ciebie przyniósł. No powiedział mi, że masz dla mnie wypłatę. A to tutaj to premia. Coś czuję, że dobrze na nią zapracowałeś, co? Przestań. Proszę. Zgadza się? No, zgadza, chociaż tyle. No to na lekarza już masz. Na lekarza? Co ty stawiasz? Ja chcę jeszcze pożyć. Ja się zabaluję trochę i mi przejdzie. Cześć. Cieszę się, że mogę pomóc. Cześć. O, dzięki. Gienek to był w sumie w typie ziutka, niereformowalny. Gdybyśmy im wszystkim nie pomagali, to by się dawno stoczyli. Chociaż i tak pewnie to nastąpi. Siostra Kamila koniecznie chciała przejąć połowę schedy po ojcu. Nie zamierzała zrezygnować z walki. Słuchaj, przemyślałam to sobie i żądam przywrócenia stanu własności, jaki pozostawił ojciec. Paulina, czy ty nigdy nie odpuszczasz? Daj na głośnik. Trzeba zrobić inwentaryzację i podzielić majątek i wszystko, co się znajduje w mieszkaniu pół na pół. Daj spokój. Przyjdź dzisiaj do nas na obiad. Przecież jesteśmy rodziną. Porozmawiajmy normalnie. Rodzina nie działa metodą faktów dokonanych. Sprzedaliście sprzęt bez porozumienia ze mną. Nie było czasu. Przestań pieprzyć. Albo zrobić jak mówię, albo idę do sądu. Posprzątane. Zdążyłem przed szefem? Tak, zdążyłeś. Dzień dobry. Czym możemy pomóc? Dzień dobry. Zostawiono tu pewne rzeczy. To pamiątki po moim ojcu i chciałabym je natychmiast odebrać. No okej, a ma pani na to jakiś dowód? Proszę bardzo. Można prosić dowód?
Proszę bardzo. No niestety mamy tutaj pewne nieścisłości. Ja nie mogę wydać towaru osobie, z którą nie podpisałem umowy. To jest mój brat i jego żona. Nie wolno im było ruszać majątku mojego ojca przed zakończeniem sprawy spadkowej. Ja rozumiem, ale jedyne, co może pani zrobić, to wrócić tutaj z bratem i jego żoną. Proszę mi wierzyć, że wrócę, ale z policją. Ja rozumiem. Do widzenia. Do widzenia, pani. Kobieta nie chciała słuchać wyjaśnień. Nie bardzo rozumiałem, o co chodzi, ale sądziłem, że nie ma żadnych podstaw, żeby się do nas przyczepić. Z naszego punktu widzenia umowa była czysta. Po godzinie Paulina wróciła w towarzystwie 2 policjantów. Dzień dobry. Panowie, w tym lombardzie zostały zastawione kradzione rzeczy, a ten pan odmawia ich wydania. Ja nie wiem, o co chodzi tej pani. Klienci, od których wziąłem zastaw, podpisali stosowne oświadczenie. Oni to ukradli. Sprawa spadkowa nie jest zakończona. Nie wolno im było tego dotykać. Żądam zabezpieczenia tych przedmiotów. Spokojnie, najpierw musimy wszystko wyjaśnić. Ale oni nie mogli tego zrobić. To jest niezgodne z prawem. Mój ojciec był znanym fotografem. To są bardzo cenne rzeczy. Dobrze, no to może zadzwonimy po pani brata i bratową i się dogadamy, co? Moim zdaniem to bardzo dobry pomysł, a i tak wszystkie rzeczy oddane pod zastaw należy zabezpieczyć. Aha, no to jeżeli tak, to muszę zadzwonić do swojego ojca. Jest właścicielem tego miejsca. Niech pan dzwoni. Trochę się przestraszyłem. Nie chciałem, żeby wyszło na jaw, że używałem sprzętu, że wywołałem kliszę, że zrobiłem odbitki. No niby dobrze, bo się nie zniszczyły, ale mogłem mieć kłopoty. Gdybym wiedział, że będą z tego takie problemy, to bym tego szmelcu nie brał. Z drugiej strony, skąd mogliśmy wiedzieć? W czasie, gdy Paulina dochodziła swoich praw w lombardzie, Aneta zaprosiła do siebie koleżankę, żeby wypróbować swój nowy sprzęt do paznokci zakupiony za pieniądze z zastawu. Kochanie, możesz odebrać? Jasne. Tak sobie myślę, że to jest naprawdę super pomysł. W dzisiejszych czasach ludzie tak sobie cenią wygodę, komfort. Naprawdę bardzo dobre. No właśnie. Frontem do klienta, prawda? O tak. Aneta? Mamy problem. Afera jest, młody. Wdepnęliśmy. Co myślisz, że będą problemy przez to, że używałem tego sprzętu? No nie wiem, babka jest nerwowa, także mogą być. No i co teraz? No nie wiem, nie możemy się przyznać do tego, że ten sprzęt był używany i weź gdzieś te odbitki schowaj. Dobra, ale nic nie mówimy szefowi, okej? Dobra, stary, to i tak jest najmniejszy problem, wiesz? Największym problemem jest to, że Lombard będzie stratny kilka tysięcy, jak zabezpieczą cały ten sprzęt, policja jak zabezpieczy. No i widzisz, jak się kończą twoje pomysły? Durniu, widzisz? Co ty masz w tej głowie? Pustostan? Co za debil. Źle to wyglądało. Ta kobieta miała jakieś roszczenia wobec swojej rodziny, a poszkodowanym miał być Lombard. Ja to w ogóle podejrzewałem, że wszystko było kartowane i ci, co zostawili towar, byli w zmowie z tą babką. Nieraz już mieliśmy takie akcje. Kamil i Aneta przyjechali do lombardu najszybciej, jak było to możliwe. Zjawił się też wezwany przez Adriana Kazimierz. O, jesteście. Co tu się dzieje? No właśnie, też chcielibyśmy wiedzieć. Ta pani zrobiła na nas nalot i w dodatku z policją. Zostałam okradziona. Przez was. A pani w tym pomógł. To ty chcesz nas okraść. Zaraz. Może się najpierw państwo dogadacie, zanim zaczniecie publiczne afery, dobrze? Ja nie będę niczego wyjaśniać. Zrobi to policja. Szanowni państwo, krzykami państwo nic tutaj nie załatwicie. My musimy wziąć te rzeczy i zabezpieczyć do czasu wyjaśnienia sprawy oraz zakończenia postępowania. Zaraz. Moi pracownicy podpisali legalną umowę. Ja tu nie widzę podstaw, żebyśmy wam wydawali ten towar. Pan dobrze wie, że to niemożliwe. Ta pani zgłosiła kradzież, dlatego my musimy wziąć i zabezpieczyć te przedmioty. Przypominam, że działamy zgodnie z literą prawa. Jeszcze powiększalnik. Dobrze. Nie mieliście serca. Jak mogliście zostawić te rzeczy? Odezwała się siostra miłosierdzia. Zamknij się! Słuchaj, no ty żmijo jest! Spokój! Proszę trzymać żonę, uspokojcie, będziecie mieli jeszcze większy problem. Młody! Wynieś to, nic nie będziemy wydawać. Z początku byłem zły na chłopaków, że wzięli jakiś lewy zastaw. Towar miał jednak realną wartość, a właściciele nie poinformowali o swojej sytuacji rodzinnej.
to oni ponosili za to odpowiedzialność. Mimo protestów Kazimierza, cały zastaw został zabezpieczony przez policjantów. Ja tego tak nie zostawię. Państwo oszukali lombard, podpisując oświadczenie o własności. Myśleliście, że ujdzie wam to na sucho, co? I co? Macie za swoje. To było nasze. Nie sądziłam, że położysz na tym łapy, ty chciwa suko. Spokój! Mogliście się spodziewać, że do tortu po waszym ojcu będzie nieco więcej chętnych. Będę dochodził swoich praw. Jadę z wami. Zgłoszę próbę oszustwa. Błagam, niech pan tego nie robi. Oddamy pieniądze, naprawdę. Akurat już widzę. Adek, ogarnij to wszystko. Jadę z panami. No jasne, tato. Szefie, jeszcze dokumenty. Proszę. Ty, słuchaj, jeszcze te odbitki. Zamknij się, nic o nich nie mówili. No tak, bo nic o nich nie wiedzą. Mówię ci, siedź cicho, będzie przypał, że sprzęt był używany. Widzisz, jaka to jest nerwuska? Durniu? Wściekła baba. Dobra, lecę. Najbardziej w tej sprawie byłem poszkodowany ja. Lombard stracił konkretne pieniądze. Z doświadczenia wiedziałem, że będzie wielki problem z ich odzyskaniem. Musiałem grać ostro. Co my zrobimy z tymi wszystkimi odbitkami, co? No ta kobieta mówiła, że jej ojciec był jakimś znanym fotografem. Więc może te zdjęcia, które wywołałeś, są coś warte. No, rzeczywiście są całkiem ładne. Znawca się znalazł. Wygoogluję go. Merenhoff. Merenhoff? Merenhoff. W sensie Arkady Merenhoff? Arkady. Co ty mówisz? No, zobacz. Stary, ja go znam. To swojego czasu była prawdziwa ikona fotografii. Potem kilkanaście lat temu zniknął z rynku, bo zachorował. No widzisz, czyli te zdjęcia jednak są coś warte. Pięknie. Chodź, Stasiu, chodź. Widzisz, mamo, nie mówiłem, że to długo nie będzie tu trwało? No, już jesteśmy, no. No, jesteśmy. Panowie, ale Izba Wytrzeźwień jest kilka ulic stąd. Jaka izba wytrzeźwiem? Przecież Staszek też nie jest pijany, tylko troszkę zmęczony. Ale po co go tutaj przyprowadziłeś? No bo Staszek chce zastawić zegarek. O, proszę. Staszek chce, czy ty chcesz? No obaj. Prawda, Staszek? Chcemy obaj? Co? Staszek, trzymaj się. No, Staszek to chyba chce spać, nie? Tak, masz rację. Chodź, Stasiu, spać. No, chodź. Śpię, Stasiu, śpię. No. A może my teraz możemy zrealizować naszą transakcję? Mowy nie ma. Dlaczego nie? Dlatego, że Staszek to ewidentnie już ma dosyć wody, a ciebie żona szuka. Tak. Naprawdę? No, naprawdę. A niech to diabli. Okłamałem ziutka, ale to dla jego dobra. A zastawu od niego i tak nie mogłem przyjąć, bo nie był jego, a kolega był kompletnie nieświadomy. Mogłyby być z tego tylko kłopoty. Ledwo Adrian z Karolem pozbyli się Ziutka i jego kolegi, w lombardzie pojawili się Kamil z żoną. Kobieta postanowiła zastawić nowy sprzęt do paznokci, by mieć pieniądze na spłatę długów. Aha, mam jeszcze nasze obrączki i trochę mojej biżuterii. Rozzłościła się o tym zastawem. Dogadalibyśmy się jakoś przecież. No to by wyszło najlepiej dla wszystkich. Mój mąż nie rozumie, że ona myśli tylko o sobie. Ona nie przyjechała tutaj, żeby się dogadać, tylko żeby się obłowić. Przesadzasz. No, ta fakturka wygląda na autentyczną, ale no nie wiem. Dawaj, stary, nie stracimy na tym. Ty się już w ogóle nie odzywaj, okej? My jesteśmy pod ścianą. Nasze mieszkanie pójdzie pod młotek i co my kupimy za połowę ceny? Najwyżej przedpokój w Pcimiu Dolnym. Daj spokój, już nie mogę tego słuchać. No, za te wszystkie gadżety mogę wam dać 500 zł. Więcej nie. No dobra, chyba nie mamy wyboru.
Wziąłem tą lampę i biżuterię. Była faktura, a na obrączkach ich imiona. Więc tym razem mogłem mieć pewność. A każdy grosz się liczył. Współczułem im. Nie rozumiałem, jak rodzeństwo może sobie robić takie świństwa. Pomyślałem, że może jednak dobrze być jedynakiem. Po wyjściu klientów Adek z Karolem zastanawiali się, co zrobić ze zdjęciami wywołanymi z filmu, który był w zastawionym aparacie. Co za dzień, no. Cześć. No, I co, szefie, zgłosił pan oszustwo? no a jak? Bo ci ludzie, oni przyszli i przynieśli pieniądze. To znaczy, przynieśli zastaw pod ten dług. No wiem, Adek mi mówił już o tym. No, ale za mało przynieśli. Ale przynajmniej wyrazili dobrą wolę. No, ja im tam wierzę, że nie chcieli nas oszukać. Ja też, ale no, chyba nie mogę być stratny, tak? Zwrócą dług, to wycofam zarzuty. A to co to jest? A to są zdjęcia. Ich ojciec był bardzo sławnym fotografem. A skąd je masz? No, wiesz, no bo był film w aparacie, no to go wywołaliśmy jeszcze przed tą całą awanturą. No i po co? No, to, wiesz, no tak z ciekawości. Tym bardziej, że i tak nie zapowiadało się, żeby oni mieli ten zastaw odebrać, więc chcieliśmy już mieć to gotowe pod sprzedaż. Tak to wygląda. Tak. No a co? A to jest coś warte? Ich ojciec to był Arkady Merenhof. Taki znany fotograf. No, on dawał wystawy i to za granicą, nie tylko w Polsce. Podobno jakaś galeria w Madrycie chciała go mieć, no ale on nie miał siły, żeby jechać. Tam choroba czy coś. No zdjęcia jak zdjęcia, no. Co? No niby tak, ale słyszałem, że ta choroba przerwała mu jakiś ważny projekt fotograficzny. I zdjęcia z tego projektu nigdy nie zostały wywołane. Może to są te. No, a gdyby nawet, no to co? To nie nasza sprawa. Nie ma ich na liście strat tej babki i lepiej niech tak zostanie. O. Tatuś, ale może one jednak są coś warte i nie będzie strat. Adek, i co, chcesz znowu aferę? No? Nie, żadnych takich. Dolek, ty sobie weź te zdjęcia na pamiątkę najlepiej i tyle. No. To nie był dobry pomysł, żeby się w to mieszać. Rodzina była już wystarczająco skłócona, a i my mieliśmy kłopoty. Lepiej ciszej nad tą trumną. A ja uważałem inaczej. Właśnie powinniśmy się wtrącić. Ci ludzie mieli kłopoty, a gdyby te zdjęcia okazały się coś warte, to mogły im pomóc. Nie mogłem tego tak zostawić. Karol zrobił tak, jak postanowił. Zaniósł klisze i odbitki synowi zmarłego fotografa i jego żonie. Przepraszam, że zawracam głowę o tej porze, ale mam coś dla państwa. To zdjęcia mojego ojca. Pamiętam, jak nad nimi pracował. Zupełnie o nich zapomniałem. Skąd pan to ma? Wywołałem. Mogą być sporo warte. Poszperałem trochę w internecie i wiem, że pana ojciec planował wystawę, która nigdy nie doszła do skutku. No, rzeczywiście. Ale jak zachorował, nikt już o tym nie myślał. No właśnie dlatego uważam, że może warto sprawdzić. Może rzeczywiście są coś warte. Dziękujemy panu. Nie ma problemu. Do widzenia. Do widzenia. Po załatwieniu sprawy ze zdjęciami, Karol umówił się z Martą, żeby pokazać jej wywołane zdjęcia. O, są naprawdę ładne. Jak ładna modelka, to i zdjęcia ładne. To jest naprawdę świetne. Cześć, Lolek. Cześć. Cześć, jesteś wreszcie. Słuchaj, patrz, jaki mi Lolek zrobił świetne zdjęcia. Pokaż. Niezłe foty. Ale mam być zazdrosny? No co? O to, jak patrzysz w obiektyw. No przecież na ciebie patrzę. Dobra, słuchajcie, ja już muszę lecieć. Nie no, zostań, może pójdziemy razem na jakieś piwo. Sorry, ale mam sprawy do załatwienia.
No dobra, jak chcesz. Trzymajcie się. Dzięki za zdjęcia. Spoko, nie ma sprawy. Co on taki speszony? Nie wiem. Co ja sobie myślałem? Dlaczego niby taka fajna dziewczyna miałaby nie mieć chłopaka? No ale ona też ze mną flirtowała. Miesiąc później Kamil i Aneta znowu zjawili się w Lombardzie. Dzień dobry. Dzień dobry. Chcieliśmy wykupić lampę i obrączki. A, widzę, że pieniążki szybko się znalazły. Tak, pan Karol bardzo nam pomógł. Dostaliśmy zaliczkę na poczet sprzedaży zdjęć. Czyli doskonale, udało się na nich zarobić. Tak, okazały się sporo warte. No to dobrze. Ale co z pańską siostrą? Nie będzie się domagała części pieniędzy? Nie będzie rościła pretensji. No to doskonale. No to można powiedzieć, że wszystko dobrze się skończyło, nie, Adek? No nie, nic nie jest dobrze, bo policja zabrała nam cały zastaw, a ponadto nie mamy kasy. Właśnie dlatego tu jesteśmy. Przyszliśmy wykupić lampę i uregulować dług. 4000. No i także chcieliśmy zaprosić na wystawę, która będzie niedługo. No i taki magazyn fotograficzny, hiszpański, chce od nas wykupić prawa autorskie do tych zdjęć, więc jakoś sobie poradzimy. I może uda nam się spłacić częściowo siostrę i nie stracimy mieszkania. No, powoli. Poczekajmy najpierw, aż się skończy postępowanie. W każdym razie będzie pani mogła w końcu otworzyć ten swój biznes fryzjersko-kosmetyczny, prawda? No, na razie na zakład fryzjerski nie mamy tyle pieniędzy, ale na tipsach też się da zarobić. Ty, ale skoro państwo spłacili dług, to może szef wycofa zarzuty, co? No, może. I wyjdziemy na prostą. Dzięki panu Karolowi. No to co? W takim razie my przygotujemy sprzęt, a państwa zapraszam do zaprzyjaźnionej kawiarenki na kawkę. O, dziękuję. Dziękuję. Miłosierny Samarytanin, co? Jak zwykle musiałeś cały świat zbawić, a mogliśmy dobrze zarobić. Ale Adek, no przecież jakbyśmy sprzedali te zdjęcia, to Lombard znowu by miał kłopoty, a tak komuś pomogłeś, no. Nie narzekaj. Weź idź, szoruj na zaplecze, bo... Więcej informacji o serialu na naszej stronie, na Facebooku i Instagramie. A w następnym odcinku Jacek ucieka z więzienia, aby ostrzec Angelikę przed niebezpieczeństwem. To jest koniec. Jesteście w niebezpieczeństwie. Ty i Marysia. Jestem w układzie i łatwo się z tego nie wyplączę, bo mnie zabiją. Mąż klientki Eryk wpada w szał. Nie jestem twoją własnością. Jesteś moją żoną! Rozumiesz? Ej, co ty? Zaskoczony Mariusz zostaje pobity przez męża klientki. Wszystkich was!